że ręka Wam pracuje w ten sposób, synchronicznie z pracą nóg. To nie o to chodzi, bo ręka musi pracować, ale w zależności od broni przeciwnika, a nie synchronicznie z pracą nóg. Tak? Tomku, zapraszam. I teraz robisz krótkie wypady, nie do mnie tym razem do mnie. Nie, no, nie miałeś prawa tego wiedzieć. Uważaj, żeby nie trafić we mnie, bo tam są kable i mikrofony. Chuj z oczami. Dobra, i teraz tak. Robisz krótkie wypady, ale poprawne, idąc cały czas do przodu. Tak? I wymijając moją broń. Za długie i za szybko. Wolniej, a dużo wolniej. O wiele wolniej. Chcę, żeby była zachowana wyłącznie ciągłość ruchu w przód. Tak? I na większej odległości. Hop, hop, hop. Osoba cofająca się ma za zadanie cały czas wybierać zasłonami klingę przeciwnika, a tutaj natarcie ma być na tyle wolne, że Tomek ma się skupić tylko na prowadzeniu broni do przodu. Jedziemy. Bo się spieszysz, bo ty niepotrzebnie się spieszysz. Masz utrzymać stałą odległość ode mnie. I to jest też to. Nie chcemy zbliżać się do przeciwnika. Ustalamy sobie odległość ćwiczebną. Normalnie w walce jest to odległość trafienia, taka, w której nasze trafienie siada. Ale nie dalej, Tomek. Masz się nie zmieniać odległości. Jeszcze raz próbujemy. Skup się. Ja się cofam w jakiś tam stały sposób. Czasami staram się zmieniać lekko prędkość, a Tomek idzie cały czas do przodu, zachowując odległość, tak? Ale w poprawnej pracy nóg. I to już ćwiczymy w maskach. Jest do publiczności. Jest tragedia z waszym wypadem oczywiście, jak zawsze, ale spróbujemy go minimalnie poprawić w tym sensie, że przenosimy ciężar ciała do przodu, ale nie poprzez, jakby to powiedzieć, nie poprzez wysunięcie kolana. Kolano zostaje, przenosimy jakby troszeczkę górę. I teraz to w pewnym sensie jest spójne z tą filozofią jakby wypadu, o której mówiliśmy, czyli, że tu mamy linię prostą, wbrew pozorom. Tylnia noga i plecy. Czyli nie robimy, jak się ty wyprostujesz w swoim mniemaniu, tak? Czyli wyprostuj się tak, jak stałeś. To teraz jesteś prosty, ale zauważcie, że tutaj następuje załamanie, tak? Jego góra jest prosto, no ale noga idzie trochę do tyłu. I to jest sytuacja taka, że jeżeli on teraz będzie chciał się gwałtownie rzucić do przodu i powiedzmy, że teraz nie chcesz zrobić wypadu, tylko chcesz ruszyć stąd sprintem, tak? Nie wiem, przebiegnij 3 kroki, szybko. Wróć. Zauważcie, co nastąpiło. Bartek się pochylił i zaczął biec. A teraz wyobraź sobie, że stąd będziesz chciał dalej biec sprintem i przygotuj się do tego od razu. Wiesz, że będziesz biegł sprintem. I teraz stąd rusz sprintem. Tak? Ruszył od razu, nie ma tego opóźnienia. Przy wypadzie będzie dokładnie to samo. Wasza góra trochę waży, tak? I to nie jest tak, że będąc prosto, możecie zacząć wypad nogami, a ta góra zostanie. Jeżeli Bartek teraz zrób wypad, normalnie tak jak robisz, a teraz zrób szybki wypad, maksymalnie szybki, poskacz sobie. Widzicie, że następuje takie opuszczenie całego ciała w tym kierunku, a potem Bartek robi wypad, ale on się nie pochyla. On robi takie zjechanie nogą przednią. Automatycznie ogranicza sobie możliwość wyciągnięcia wypadu tam, do przodu.
Jeśli się teraz minimalnie pochylimy, wyprostuj głowę, tak, wyprostuj się tutaj w plecach, pochyl górną część ciała troszeczkę i podnieś pięty i tutaj sobie chodzimy. I teraz stąd zrób wypad. Zauważcie, że ten wypad jest natychmiastowy, nie ma tam opóźnienia, długość jego jest większa, albo w najgorszym razie taka sama i nie ma tego łupnięcia na koniec, tak? Nie ma tego przywalenia o podłogę takiego. Co? To przywalenie, tak. Spróbujmy jeszcze raz. Hop. A teraz zrób wypad taki wyprostowany, tak jakbyś chciał pokazać taką ćwiczebną postawę starą. I teraz zrób wypad. Widzicie różnicę? Idzie przez to, żeby nie zwolnić tego ruchu, Bartek podnosi nogę i upada na nią. Natomiast jeżeli jest od razu pochylony, może sobie pozwolić na wyrzucenie nogi przedniej od razu. To jest trochę bardziej szczegółowa mechanika ruchu wypadu niż to, co Wam kiedyś pokazywałem, ale przynajmniej za każdym razem jest coś więcej. Jeszcze raz, tak? Pochylasz się delikatnie i teraz popatrzcie, to wygląda tak. Biodro w zasadzie zostaje, a minimalnie przesuwa się góra, tak? Kolano nie wychodzi do przodu, hop. Dopiero przy wypadzie. I teraz, ponieważ się lekko pochylamy, a kolano nie wychodzi do przodu, to ta postawa, i teraz się pobuje góra-dół, ona jest taka, jakbyś się miał wręcz przewrócić do przodu cały, prawda? Tak, tak. I teraz stąd nagle sobie wystrzelisz wypad, kiedy chcesz, hop. Zobaczcie, że ten wypad jest dużo bardziej natychmiastowy, szybki i też powinien być mniej wysiłkowy dla Ciebie, ale to już jest Twoja ocena. Jak to czujesz? Mniej się męczysz, prawda? Próbujemy to zrobić. Ja Wam nie będę na razie mówił, na której z tych rzeczy macie się skupić. Spróbujcie sobie ustawić tą postawę, ale najpierw zrobimy kilka razy to ćwiczenie, czyli stajecie w postawie szermierczej, tak? I na hop biegniecie sprintem. Hop! Dosłownie tyle, żeby się rozpędzić do Waszej maksymalnej prędkości, a potem możecie się zwolnić, spokojnie wrócić. 3 takie szybkie starty każdy robi. Hop! To hamowanie też jest za długie. Delikatnie 3 kroki i zawracasz. Uwaga! Też bardzo Wam pomoże, jeżeli wyciągniecie rękę i stąd będziecie myśleć czasem o wypadzie, tak? Czyli żeby... Wystarczy. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Wracaj tu, Bartku. Nie korygujemy postawy, robiąc wypad z głową opuszczoną. To nie jest tak, że głowa jest tak i robimy wypad i patrzymy, czy jest dobrze. Zrób tak wypad, tak? I patrz cały czas, czy robisz dobrze. Nie będzie dobrze, ok? Robimy wypad do końca, patrząc tam na kosz, zrób wypad. I teraz ewentualnie, jeśli musicie, ale nie za każdym razem, tylko co 2-3, popatrz sobie, czy masz nogi dobrze, czy wszystko jest dobrze. Jak już popatrzyłeś, to znowu popatrz do góry, ustaw sobie wypad i teraz z niego wróć. Tak? A nie, że robicie wypad, bo wy to robicie tak. Super, nie no, zajebiście. Fajnie. Tak? I tak to mniej więcej wygląda. Ani przez moment nie ustawiłem się poprawnie, ale satysfakcja jest, tak? Jeszcze raz przypomnę, nie robimy tak, tak? No tu jest ok, no dobra, poćwiczyłem. I robię tak 20 razy. To nic nie daje. Nic, zero. 2 rzeczy. Istnieje coś takiego jak postawa, odpowiadając na Twoje pytanie. Istnieje coś takiego jak postawa rzutowa, gdzie faktycznie zmienia się postawę, żeby wykonać rzut. Natomiast to nie jest postawa wypadowa. To jest po prostu postawa, w której stoimy cały czas. To nie jest tak, że do niej przechodzimy. Zaczynamy tak ćwiczyć, chodzimy tak i kończymy tak chodzić. Ona się nie zmienia. Cały czas jesteśmy w tej postawie, jakbyśmy chcieli komuś przywalić. Tak? Czy to jest jasne?
Doskonale. Druga rzecz. Kuba. Stopa tylnia. Podnieś się troszeczkę. I teraz, jeżeli Bartek się pochyli, tak jak pokazaliśmy, tak patrzy gdzieś do przodu, to jest poprawne ułożenie stopy. Teraz Bartek, robiąc wypad, gwałtownie wbijasz, no bo wybijasz się z tej nogi, spinasz łydę. Nie, wróć. Ustaw się bardziej tak, podnieś sobie tą piętę. I teraz spinasz łydę, prostujesz nogę tylnią na razie, mocno, z całej siły. Tak? Ugnij ją trochę. Ugnij. A no właśnie, ja cię teraz uginam. Tak, wróć. I teraz popatrzcie, jeżeli on wbił piętę, jeżeli wyprostuje nogę, to już go wybije do przodu. Wyprostujemy nogę, to cię od razu wybija do przodu, czujesz? Czyli podnieś piętę, wróć. I teraz postaraj się wbić nogę w ten sposób, wybijając się do przodu. Tak? Bardziej wbij piętę. Wbij piętę w podłogę. Czujesz, że masz inny wyrzut niż zwykle? Tak? Jest to trochę inne. Bo to, co Bartek robił do tej pory, to stąd robił tak. I tutaj mu stopa ujeżdżała, nie miał... Natomiast oczywiście to ma być tak, natomiast zaczynamy, wbijamy nogę w to ułożenie i robimy wypad. Ta pięta trochę nam ujedzie i skończy się w ten sposób, oczywiście. Ale ona ma być blokowana. To jest takie ułożenie. Ta noga ma wam się zablokować o podłogę i dać wam punkt wybicia. Jeżeli zaczniecie od razu tak, wróć. Jeżeli zaczniecie od razu tak, to niestety na nawierzchni, która nie jest taką planszą ryflowaną, aluminiową, jak do szermierki sportowej, albo jest jakimś żwirem, albo trawą, albo czymkolwiek, albo normalną salą, to tutaj ta noga wam minimalnie ujedzie. Jak ona wam minimalnie ujedzie, to ona się tu położy, ta stopa, i tu już w zasadzie to wybicie jest takie średnie, tak? Czyli cała idea jest taka, że zostajemy w postawie, nie aż tyle po prostu, tylko minimalnie. Chodzi o to, że ta pięta jest podniesiona tyle, żeby stopy się bujały. Wróć. Tak? I teraz bujaj się na nogach, tak jakbyś... Nie musisz podnosić pięty, ale masz się bujać na nogach. I teraz pięta podnosi się minimalnie. I teraz w którymś momencie wbijamy nogę najmocniej, tak, haczymy ją o podłogę i strzał. Hop. Tak, jeszcze raz. Hop. To, co robię teraz, jest dość niebezpieczne. Uważajcie, nie ćwiczcie tego, bo ja to robię delikatnie, ale tu możecie komuś zrobić krzywdę w kolano. Ja Bartkowi tylko zaczynam prostowanie tej nogi, nie kładę mu tego nacisku dalej. Hop. Czujesz, jak się spienia ten mięsień? Tu jeszcze raz. Hop. Tą nogę musimy zakotwiczyć w podłodze. Delikatnie. I tu powinien być krótki wypad. Zauważcie, że ja oczywiście nie robię teraz wypadu z pełną prędkością, robię go powoli. Tak. Ale chodzimy sobie tutaj cały czas. Mięciutko. Tyle. I to powinno tyle zajmować. A u was to jest jakieś takie przygotowanie. Musicie się zebrać, tak? Chodzimy sobie swobodnie. Zero spiny. Tyle. Jesteśmy do przodu. Spróbujcie zrobić ten ruch krótszy, mniej wysiłkowy, ale szybszy. Znaczy, może jeszcze inaczej, wracając do odpowiedzi na twoje pytanie, Piotrku, czyli jakiej postawy uczymy początkujących, to trochę będzie zależało od trenera i od twojego wyczucia sytuacji. I problem jest taki, jak każecie komuś, powiecie mu stań prosto, nogi ustaw pod kątem prostym, no dobra, już nawet pod kątem tylnia stopa 45 stopni, tak, ustaw nogi prosto, całe na ziemi, wyprostuj się, podnosisz palce, podnosisz palce, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. To jesteśmy na poziomie nauczania nowoczesna szermierka klasyczna, rok 98. Pamiętam jak dziś. A tylko czy to jest źle?
Na pewno jest gorzej. Chodzi o to, że im trudniejszy jest ten ruch, ta postawa, którą teraz męczyliśmy z Bartkiem, była już, to jest dość trudne, to jest dość złożone. Musisz dużo uwagi poświęcić zawodnikowi, żeby on to robił dobrze. Te postawy takie ćwiczebne, te proste, tak? Wyprostuj się, rób raz, dwa, trzy, cztery, jedziesz. To ma swoje miejsce, nie wiem, masz dużą grupę początkujących, którzy, jak oni zapamiętają, że najpierw ma iść noga przednia, potem tylnia, jeszcze po drodze ta ręka ma nie być gdzieś zaplątana, nie wiem, włożona do kieszeni, to jeszcze ma być prosto, głowa ma nie być o tak na przykład, tylko też prosto, to i tak jest super. I to im zajmie 3 miesiące, żeby oni w ogóle zrozumieli, która noga pierwsza, że mają 2 ręce, 2 nogi. Ludzie teraz są też wyjątkowo niepełnosprawni, jak przychodzą na zajęcia ruchowo. Jest coraz gorzej z roku na rok i to, znaczy z roku na rok może nie, ale tak w perspektywie 5-10-leci faktycznie ludzie przychodzą coraz bardziej upośledzeni, jakby zmieniają się priorytety takie życiowe. Ktoś uważa, że nie wiem, od jego sprawności fizycznej, tego czy jego ciało dobrze działa, ważniejsze jest to, że musi na przykład siedzieć przy komputerze i pracować. To, że potem jest generalnie nadaje się na rehabilitację i do szpitala, to nieważne. Zmieniają się priorytety, dzieciaki oczywiście to wszyscy wiedzą, to już nawet nie chodzi o gry i tak dalej, ale też jest taka nadmierna kontrola, wszyscy ich pilnują, w jakimś tam ćwiczą, w jakimś wyizolowanych warunkach, jakiś WF, to nie jest tak, że biegają po podwórku i rzucają się cegłówkami. To też nie było szczególnie zdrowe, ale na pewno byli ruchowo sprawniejsi. I teraz zaczynasz z grupą, gdzie ludzie są naprawdę bardzo niesprawni. Jeżeli ludzie nie potrafią jakby naraz iść ulicą i rzuć gumy, to trudno dawać im bardziej złożone rzeczy, więc od ciebie jako od trenera zależy, jak bardzo ten ruch uprościsz. No bo bez problemu, jak mam dużo czasu początkującego i lekcję indywidualną, to mogę go od razu uczyć, wiesz, od razu zacząć z nim tutaj, nie ma problemu. Ale jeśli stawiasz przed sobą grupę ludzi, których w zasadzie powinieneś posłać na 2-letnią rehabilitację, 2 godziny dziennie i basen, to ćwiczenie najprostsze dla nich ruchowo do zapamiętania. Stopy pod kątem prostym, ręka do przodu, druga ręka, nie wiem, tu. Tutaj to nie, bo już nikt nie jest w stanie tak podnieść barku. Ręka tu. I raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. To ma sens. Nawet jeśli to będzie komenda głosowa, czego unikamy w ćwiczeniu zawodniczym na poziomie wyższym, tak? Już na tyle długo tego wszystkiego słuchasz, że już musisz też zacząć się uczyć różnicować trening dla zawodników i dla amatorów. To już jest ten moment. Na seminariach uczę postawy zawodniczej, bo tego potrzebujecie najbardziej. Wy instruktorzy i ludzie, którym chce się przyjść na seminarium, to i tak jest wyższy gatunek człowieka. To smutne dla reszty populacji. Więc tu już uczę postawy zawodniczej, natomiast faktycznie dostosowuj to do poziomu grupy. Zrobimy sobie to samo, ale w samym kroku, tak? W pewnym sensie to samo. Wiązanie w linii 8. Ty robisz linię z krokiem w tył. Hop, tak? Zaczynamy. Wiązanie w linii 6, linia z krokiem w tył i kończymy wiązanie trafieniem w linii 8, tak? Jeszcze raz, bardzo, bardzo powoli, ale w sposób ciągły. Jeszcze raz. Tak? I teraz już w ogóle się nie zatrzymujemy. Czyli może być dowolnie wolno, ale macie starać się nie zatrzymać przemieszczania się w przód. Trzymaj troszkę większą odległość, tak? Jeszcze raz, popatrzcie. 8, 6, 8. Praca nóg natomiast. 8, 6, 8, hop.
Nie zatrzymujemy ruchu w przód. Żeby tego nie zrobić, nie możecie osadzać tak kroku, czyli nie może być 8, 6 i myślimy. Tak? Pamiętacie, co mówiłem o myśleniu? Myślimy w trakcie ruchu, a nie w tej przerwie, kiedy się zatrzymujemy po ruchu. Tej przerwy ma nie być. Tak? Czyli ten ruch musi być raz, 2, 3, wypad, a nie raz, 2. To jest jasne. Ćwiczymy. Następna para. Biegiem, już w maskach. Grupa obserwuje, uczy się. Szybko i bez sensu. Następna para. Jeszcze raz? Say what? Tam wiązanie było na koniec, Wojtku. Idźcie sobie. Był krok, wypad. A ty robisz takie coś. Sio. Następna. Już wchodzi następna para. Już. Jeszcze raz. Spokojnie. Może być wolno. To wygląda tak, że macie duży problem z dopasowaniem się do celu ćwiczenia. Cel ćwiczenia był taki, żeby ruch w przód był płynny i żebyście robili to tak wolno, żeby wam to wyszło. Z jakiegoś powodu płynny ruch w przód no nie jest takie dziwne, no to jest akurat normalne, że płynny ruch w przód kojarzy wam się z zatrzymaniami pomiędzy krokami. Jakby nie potraficie zwolnić ruchu, zwolnić kroków, nie dokładając pomiędzy nie zatrzymań. Jak robicie wolno, to musicie się zatrzymywać, czyli robicie szybko krok, krok, krok. Jak robicie to wolniej, to jest krok, przerwa. Bierze się to prawdopodobnie stąd, że gdzieś w waszych głowach pomiędzy krokami jakaś przerwa występuje. Skoro jakaś przerwa pomiędzy krokiem występuje, zwalniamy cały ruch, to ta przerwa też musi być dłuższa. Ten ruch, po prostu wszystko wam się gdzieś tam mentalnie wydłuża. Prawie wszystko. Tak. Natomiast ideą ćwiczeń takich wolnych, ogólnie nie tego jednego ćwiczenia, wszystkich tego typu ćwiczeń, jest to, żeby te przerwy między ruchami zlikwidować niemalże do zera. Co się wtedy stanie? Jak ten mechanizm zadziała? To pytanie bardziej do instruktorów. Jeśli bardzo zwolnimy ruch, ale postaramy się wyeliminować przerwy, co wtedy nastąpi? Sztuczne wydłużenie kroku do krótkiego wypadu. Nie. Wtedy, jeśli ruch przyspieszycie, no bo w ogóle nie mówimy o kroku, mówimy o każdym ćwiczeniu, więc to było pytanie ogólne. Jeżeli ten ruch przyspieszycie, to siłą rzeczy będziecie próbowali nadrabiać i skracać te przerwy jeszcze bardziej. Tak? Czyli jeżeli przyspieszycie ruchy pomiędzy, to te przerwy praktycznie znikną. Czyli bardzo, bardzo istotne jest to, żeby ćwicząc powoli nie było tych zatrzymań. Teraz tak, co jeśli ruch jest złożony i potrzebujecie się zatrzymać? To najpierw patrzycie, czy być może nie wystarczy zwolnić go jeszcze bardziej. Tak? Jeśli wystarczy, to fajnie. Jeśli nie i musicie się zatrzymać, to zatrzymujecie się całkowicie, zdecydowanie, żeby mieć świadomość, że przerwaliście ćwiczenie, a potem je kontynuujecie. Czyli, pokażę wam, chodź Bartku. 8, 6. A tak. Teraz twój błąd. Jeszcze raz. 8, 6, 8. Tak.
płynnie, w miarę. Załóżmy, że mi nie idzie zupełnie, zwalniamy jeszcze bardziej, musisz się dostosować, czyli musisz też zwolnić. Musisz zwolnić z ucieczką z mojej klingi, a przede wszystkim z ruchem w tył. Nie działa dalej, więc załóżmy, muszę się zatrzymać. Robię sobie wolno 8, wolno 6, zostaje, tak? OK, było tu, dobra, wymiń, OK, i stąd mam zrobić to. Też w porządku, możecie tak zrobić. Czego unikamy, bardzo unikamy, czego staramy się bardzo unikać? Staramy się unikać takiego zmiany tempa, czyli pierwszy ruch będzie bardzo szybko, a potem nie będę wiedział, co robić i zwolnię. Czyli pierwszy ruch już zapamiętałem, chlast. Tu. Aha, OK, przypomniałem sobie i znowu szybko, tak? Przepraszam. To jest fatalne, ponieważ znowu, jeśli ruchy mają różną prędkość w ćwiczeniu, to jak przyspieszacie, to również, może tak, wasz mózg zapamiętuje również różnicę prędkości. Czyli jeżeli będziecie robić pierwszy ruch szybciej, a drugi wolniej, to chcąc przyspieszyć oba, przyspieszycie tylko do swojego maksimum ruchu pierwszego, tak? No bo pierwszy będzie maksymalny, ale zapamiętaliście, że drugi ma być trochę wolniejszy. To nie jest tak, że, czyli jeżeli szybkość pierwszego ruchu jest tu, a drugi jest tu, pierwszy przyspieszacie do swojego maksimum, to drugi wzrośnie może gdzieś dotąd na przykład, tak? To nie będzie tak, że on też dojdzie do maksimum, bo macie zapamiętaną na pełnej koncentracji, staracie się i zapamiętujecie, że ten ruch ma być szybciej, a ten ma być wolniej. No to jak przyspieszycie, to nie zgubicie tak nagle tej informacji. To będzie wymagało dodatkowego treningu i wysiłku i jest bez sensu, szkoda czasu. OK, zmieniamy sobie ćwiczenie. Zaczynasz stykiem w linii czwartej w miejscu. Hop, i ja będę robił ćwiczenie na styk w linii czwartej. Zaczynam wyminięciem z wiązaniem w linii szóstej krokiem w przód. Teraz ty wymijasz powtarzając na dłoń. Robię krok w tył i odpowiadam z wypadem. Zupełnie co innego. Chcę was troszeczkę obudzić, żeby już wam się nie znudziły te ciągłości w ćwiczeniach. Czyli zaczynasz stykiem, ja przechodzę do wiązania, próbujesz na łapę, uciekam do tyłu z zasłoną, krok, natarcie. Z miejsca, bo jesteś w odległości do wyprzedzenia. Jeszcze raz. Tam ważny jest ten unik mojej ręki, tak? Bo jeżeli go nie zrobię, to sytuacja będzie wyglądała tak. I wiszę. Jeżeli ja widzę, że Bartek po tym ruchu, jeszcze raz, jeżeli ja widzę, że Bartek po tym ruchu idzie bronią gdzieś tu w dół w okolice mojej łapy, to łapię go na zasłonie ósmej. Czyli dostaję styk, tak, przechodzę do wiązania, uciekam do ósmej, po żelazie z kryciem. Jasne? Odpowiedź z wypadem. Czy jesteś szczęśliwy, że jesteś na seminarium? Tak. Uczysz się czegoś? Tak. Czego? Szermierki! Not even fucking close. Ale porozmawiamy o tym za chwilę, pokażę ósmą. Dobra, to wymaga ósmej. Zrobienia ósmej od podstaw. Zaraz zrobimy. Specjalnie dla was, panowie. No i co? W czym jest problem? No, teraz nie, ale dosyć często się nabijam palcami albo troszkę. Zastanawiam się, to jest tylko, że za mało wnoszę rękę, czy nic. Aha, że on cię trafia, tak? Tak, czasami. Od Nie razu. masz tutaj takiej ucieczki w tył.
z łokciem. Nie, bo ty próbujesz to zrobić w przód, a musisz zrobić zasłonę. Ty próbujesz zrobić długą, a nie zasłonę odpowiedź. Nie możesz zrobić długiej na wyprzedzenie, na dłoń, bo się wtedy jeszcze bardziej nabijasz. Rozumiesz? Tak, czyli jak jestem tutaj, to No bo muszę popatrz, trochę... ty jesteś tu, nie? Dobra, popatrz. Jesteś w ułożeniu 6 tutaj. Następuje wyminięcie, czyli tu zbliża się broń. Jeśli ty zrobisz jakikolwiek ruch tu, to się nabijesz na broń. No to jest oczywiste, tak? Tu jest szpic broni, która idzie do przodu, a ty idziesz do niej. Nie możesz złapać klingi, która jest tu, w ten sposób. No to nie ta geometria, prawda? Zaraz zresztą pokażę na środku jeszcze raz, ale i tak się to powiem 2 razy, żebyś dobrze zapamiętał. Więc musisz tą zasłoną uciec tu z krokiem w tył. Dlatego tu jest krok w tył. Całe moje życie nie wyszło, jak tak patrzę na to, co umiecie. Mamy 2 problemy. Część z was nie wie, jak wygląda zasłona 8, co nie powinno mieć miejsca, ale rozumiem, że może się przydarzyć. A drugi problem jest tak, mamy kilka problemów. A drugi problem jest taki, że część z was słucha mnie na tyle nieuważnie, że nie zorientowała się, że w ćwiczeniu, które opisałem, krok w tył, odpowiedź z wypadem, występuje krok w tył. To 2 duże problemy z tym ćwiczeniem. Nie, tak. Popatrzcie. Generalnie do widowni ustawiasz się w pracy nóg, bo wtedy ty ją pokazujesz, ja stoję za tobą i mówię, a tutaj ja do nich mówię, a ty robisz na manekina. Popatrzcie. Na mój styk w linii 4 Piotrek wykonuje co? Wiązanie w linii 6. Jeśli jaką częścią klingi robimy wiązanie? Nie, średnią na średnią. Co masz w zeszyciku? Średnią na średnią. Jeżeli Piotrek tutaj wykona wiązanie, ja przenoszę mu broń na palce, no oczywiście, że nie teraz, bo teraz już nie dam rady, bo już jest średnia na średnią, więc robię to wcześniej, tak? Wróć. 4. To znaczy, że na jego ruch w przód, jak on zaczyna iść do przodu, moja klinga znajduje się, było tak, 4. On sobie wyminął, ja od razu wyprzedzam na jego rękę. Nie ma możliwości, żeby on wziął tutaj 8 w przód. Bo popatrzcie, jeżeli on pójdzie jakkolwiek do przodu, to jest na klindze, tak? On jest w tym momencie, dokładnie w takim, i teraz ma się wybronić zasłoną 8. Tu nie może wystąpić żaden ruch w przód, bo moja broń leci do przodu, jego ręka leci do przodu. Nie może to wystąpić. Więc on teraz gwałtownie zmienia zdanie. Uciekając łokciem do tyłu, bierze 8, dokłada do tego dla pewności krótki krok w tył, ląduje w takiej sytuacji, gdzie jest bezpieczny, robi krok w tył, dlatego że gdyby go nie zrobił i uciekł samym łokciem, nie zrobił kroku, to nabija się na moje kolejne wyminięcia, tak? Więc on wychodzi spoza zasięgu tych drobnych wyminięć, równocześnie robiąc zasłonę. Zasłonę robi po to, popatrzcie, czyli zasłonę robi na wszelki wypadek, głównie robi unik łokciem i cofa się w krok w tył, żeby nie narazić się na wyminięcia. Następnie robi natychmiastowy wypad, ponieważ to jest taki śmieszny krok w tył, jeszcze z większym wychyleniem postawy i stąd lecimy do przodu. Czyli to jest już taki krok w tył, z którego prawie że się wywracamy do wypadu, dlatego klasyfikuję to jako odpowiedź, co jest na pewnym naciągnięciem formalnej terminologii, tak? Klasyfikuję to jako odpowiedź, bo jest to takie, ten krok w tył z zasłoną jest już przygotowaniem do tego wypadu, więc jest to jeden ruch. Stąd odpowiedź z wypadem. Jakiego rodzaju wypadem? Wszyscy chórem? Po prostu ten chór
Okej. Nie nadajecie się do śpiewania w chórze. Może chociaż nadajecie się do szermierki. Dobrze. Czy mechanika tego ruchu jest jasna? Czy tam wiadomo, dlaczego jest krok w tył? Wiadomo, dlaczego jest unik łokciem? Tak? Nie ma żadnych wątpliwości. Świetnie. Teraz wróćmy do podstaw, czyli uśmiech do osób początkujących, takich całkowicie, które są pierwszy, tam nie wiem, ile ćwiczysz? Które są pierwszy rok na zajęciach i nie wiedzą, gdzie jest zasłona 8. Poćwiczymy samą zasłonę 8 odpowiedź. Poproszę natarcie w linii dolnej. Zasłona 8, odpowiedź. Będzie bardzo trudno. Jest to najtrudniejsza zasłona. Ja zawsze na niej tłumaczę, czym jest dobry sygnał w walce. Co ważne, teraz ja nacieram, ty bierzesz zasłonę 8. Popatrzcie. No nie z krokiem w tył. Jeszcze raz. Stoisz w miejscu, ok? Widzicie ułożenie mojej ręki? Dlaczego ono jest takie? Dokładnie takie. Dlaczego, jeżeli on bierze zasłonę, ja nacieram, tak? On bierze zasłonę, ja jestem tak. Dlaczego? Dlatego tak robimy, że to odwzorowuje sposób poruszania się w walce przy dużej prędkości. Jeżeli ja wykonałem natarcie, tak? Jeżeli ja wykonałem natarcie, Piotrek się obronił, to ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby przemieścić nadgarstek, bo mam otwartą... Mam otwartą całą linię zewnętrzną i tu już z tą 6 nie zdążę. Natomiast jeżeli ja rozluźnię rękę i nie przemieszczę jej wcale, ale wcale, to zostanę w pełnym kryciu linii zewnętrznej, a to, że on tutaj... Poczekaj chwilkę. Tutaj, jeżeli on pójdzie w linii górnej, to w ogóle nie ma problemu, bo wisi. Ubierz maskę. Popatrzcie. Nacieram, tak? W linii dolnej. Nigdzie nie przemieszczam ręki. Zobaczcie. Ani jej nie daję w dół, ani jej nie daję do środka. I teraz, jeżeli on będzie chciał nacierać górą, to super. Tak? Natomiast, jeżeli ja zostałem tak, to nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie nacierał górą. On tu będzie nacierał w pełni otwarte pole dołem. To super. Natomiast to, co wy robicie, to robicie tak. Weź taką mocną 8, tylko nie wyrzuć mi szpady w ludzi. Tak? Znaczy w sensie swojej szpady, żeby tobie nie wypadła. Tak, popatrzmy. To tutaj już jest źle. Bo ja oczywiście mogę go tutaj ćwiczebnie wpuścić, on tutaj odpowie. Jasne, spoko. Ale jeżeli on tutaj wyminie daleko, to ja naprawdę będę musiał brać tą 6 tutaj i raczej nie zdążę.